Jakie body jest, każdy widzi. I naprawdę zero luzu, zero luzu. A będę się przyczepiał do tego retro, nie? Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku. Co prawda jest piątek, nie sobota, ale tak to jakoś wyszło, że siedzimy tutaj po prostu piątkowego poranka, bo no jest dość wcześnie, jest koło chyba 9, 10. No i trzeba było wstać i wziąć się za nagrywanie filmów, bo przecież nie będą czekać w nieskończoność. I czym się dzisiaj zajmujemy? Dzisiaj zajmujemy się czymś, na co ja osobiście bardzo długo czekałem, ponieważ zajmujemy się dzisiaj body do SR25 wykonanymi w technologii CNC z aluminium. I wcześniej czekałem na takie body od RetroArms. No i się doczekałem. Jak wyszło, to niestety wiecie z poprzedniego filmu. A dzisiaj mamy drugie. Bo dzisiaj mamy ich konkurencję, czyli body od marki Minecraft, które przyszło. Co prawda nie jest moje body niestety. To jest body dla Plusika z kanału. Jak ktoś go kojarzy gdzieś tam ze streamów, no to wiadomo, o kogo chodzi. I Plusik dostał te body również przede mną. Trochę smutno, nie ukrywam, ale cóż, no trzeba się uzbroić czasami w cierpliwość. Nie można być zawsze z przodu kolejki, nie? I czym się dzisiaj będziemy zajmować? Pokażemy wam te body. Pobawimy się troszkę kompatybilnością. Ja mam jakiś tam gearbox i AEG-owy do tego, żeby wrzucić i przymierzyć cokolwiek. Mam też kilka frontów. Znaczy nie, no front w sumie mam jeden chyba do dopasowania. Nie, dwa mam fronty, więc będzie można coś dopasować. Mam też lufę zewnętrzną, dwa modele, którą spróbujemy dopasować. Mam prowadnicę kolby w systemie Milspec, mam prowadnicę kolby w systemie klasycznym, AEG-owym, więc też będziemy mogli to przymierzyć. I tak naprawdę to chyba tyle. Jeszcze spróbujemy powalczyć też z chwytami pistoletowymi, bo już do mnie dotarły plotki, że chwyty pistoletowe, na przykład PTS-a, niekoniecznie tam pasują. Chwała Bogu, ja mam kilka innych chwytów pistoletowych, więc może uda mi się to dopasować. Będziemy patrzeć, jak jest body zbudowane, jak jest zapakowane, co dostajemy w opakowaniu i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie zajmiemy się taką pełną recenzją. I to będzie pierwszy film z serii, bo nie tylko recenzja będzie. Pierwsze co, to oczywiście pokażemy wam body, sam produkt, sprawdzimy kompatybilność, żebyście wiedzieli, czy te body będzie pasowało wam do waszego buildu ewentualnie. Drugą rzeczą, jaką będziemy robić, to, i to będzie już na drugim filmie, to będziemy wkładać do tego body silnik HPA, bo robimy taką replikę na redy dla Plusika. Ja mam to poskładać, więc będziemy taką repliczkę sobie składać. Nie przeciągając już dłużej, może przejdźmy do właściwego tematu, który nas interesuje. I nie obraźcie się na mnie, ale ja będę robił trochę odnośników do body retro, nie ukrywam. Ze względu na to, że jest to jedyne body CNC SR25, z jakim miałem do tej pory doświadczenie. I będę robił pewne porównania i nie ukrywam, że będą one prawdopodobnie bardzo na niekorzyść retro, ze względu na to, jak to retro było zrobione. Bo to nie jest tak, że ja nie lubię retro. Nie. Po prostu retro mnie bardzo, bardzo zawiodło i obstawiam już teraz w tej chwili wiem, że w porównaniu niestety z Minecraftem to wypada bardzo słabo. I to jest bardzo, bardzo smutne. A Minecraft do tego jest tańszy, żeby nie było. Dobra, zacznijmy od samego może opakowania. Tak przychodzi body od Minecrafta. Drewniane pudełeczko wygrawerowane z logiem. Tak. Tutaj mamy taką ładną, błyszczącą się naklejkę. Co mamy w środku? Ładny opis naszego produktu. Pudełeczko jest oczywiście zasuwane, tak, więc otwiera się też bardzo przyjemnie. I w środku nic nie lata. Zanim to otworzę, chcę wam coś pokazać. Bo jak już mówiłem o retro, to żeby nie pozostać gołosłownym. To jest opakowanie, w jakim dostałem szkielet body retro. Tu jest też naklejka, żeby nie było, z produktem, z opisanym. Ja sobie specjalnie to zachowałem, bo wiedziałem, że dojdzie do takiego porównania prędzej czy później. I chciałem wam to pokazać. I to jest coś, o co ja się bardzo przyczepiłem do retro i wiele ludzi mi zarzucało, że się czepiam. Po prostu. Bo przecież body przyjechało w kawałku, nieporysowane, nieuszkodzone, jest git. Więc czego się czepiam, skoro jest w papierze? Tego się czepiam.
że płacę za ten produkt 2000 i dostaję to w papierze. Jeżeli to był produkt, który jest sprzedawany tylko i wyłącznie dla serwisów, dla warsztatów, które będą to składać, okej, nie ma problemu. Oni gdzieś mają, jak to jest zapakowane, ich interesuje produkt. Ale jest to produkt dla odbiorcy końcowego. I jest po prostu smutno, jeżeli dostajesz go w czymś takim, płacąc za to 2000, gdzie można to kupić całą replikę zapakowaną w piękny karton, jak na przykład GNG. No proszę Was. Co więcej, ja wysyłałem retro na gwarancję, tak, bo miało luzy. Prawie je skasowali, nie pomijam. Zwróćcie sobie do filmu od retro, jak chcecie. Ale potem, jak Body do mnie wróciło, to wróciło w takim pudełeczku. I ja się pytam, nie można było tak od razu? To jest tylko pudełko, ale już się prezentuje, już wygląda fajnie i w środku już niech Body będzie zapakowane w coś takiego. No, może jeszcze w bąbelki dobrze by było, ale pudełeczko. Mają te pudełeczka. Czemu Body nie pakują standardowo oddzielnie w takie pudełka? Te pudełko kosztuje kilkadziesiąt groszy. I przejdziemy, wracamy do Minecrafta i zobaczmy, co jest w pudełeczku. Pudełeczko otwiera się dość ciężko, ze względu na to, że jest wypchane pianeczką, żeby się, broń Boże, Body nic nie stało. Tak? Zdejmujemy sobie pianeczkę z wierzchu. Tutaj mamy naklejeczki od Minecrafta. Ja nie jestem fanem naklejek, to wiecie. Mamy Bolt Catcha od Minecrafta w zestawie. Retro tego nie miało. Mamy spust od Minecrafta w zestawie. Retro tego nie miało. Zaczep magazynka, ta sama sytuacja. Co prawda tutaj od razu wam mówię, brakuje nam sprężynki. Nie ma sprężynki, więc ja będę musiał coś wykminić. I mamy jeszcze selektor ognia. Też jest w zestawie, nie musimy go dokupywać. Co prawda też brakuje sprężynki i kuleczki do poprawnego działania tego zestawu. Więc mogło też by być lepiej. Moment, bo ja tutaj jeszcze mam coś w środku. Co mi tam wskoczyło. I mamy też zaślepkę i kontrę na imbus. I to są też kolejne rzeczy. Znaczy kontrę na imbus jakąś tam dostałem od retro, ale nie dostałem znowu zaślepki. I do retro musiałem wszystkie te rzeczy po prostu dokupić dodatkowo. Pomijając, że Body jest droższe, to jeszcze trzeba dokupić trochę rzeczy. W Minecrafcie dostajemy to w zestawie. I tak się prezentuje Body. Mamy piękne logo. Co fajne, z drugiej strony jest sporo wolnego miejsca, można swoje logo walnąć. Ja planuję potem, jak już będę miał sportną grawerkę, bo w tej chwili nią nie dysponuję, zacząć też oznaczać te body. Body jest skręcone, co fajne. Mamy tutaj oczywiście w zestawie są piny od razu dołożone. Jest też klapka wyrzutnika łusek na zasadzie takiej samej jak w retro. Czyli mamy po prostu klapka jest dociskana przez sprężynkę. Musimy sobie ją paznokciem otworzyć. Nie jestem super fanem tego rozwiązania, ale w momencie, kiedy nie mamy działającej dźwigni przeładowania, to niestety jakoś to trzeba było ogarnąć. Powierzchnia jest bardzo szorstka i jak po niej przejeżdżam palcem, to dosłownie zostawiam swój naskórek. Zdziela się, bo ona jest taka trochę jak papier ścierny. I dlatego te body takie już teraz wyglądają momentami jak zabrudzone, ze względu na to, że gdzieś tam ja je obtarłem. Co do samej obróbki, to no jest to, wygląda to ładnie, jest wycięte jak w retro. Choćby nie mamy tutaj śladów takich maszynowych. I co fajne, to bardziej trzyma się standardu AR10 czy tam SR25. Ze względu chociażby na to, że mamy inną konstrukcję tutaj, tak jak w palnym. Bo z tego co rozmawiałem z Minecraftem, one się bardzo trzymają palnych wymiarów. I nie mamy Forward Assist, więc też spoko. Jedyne czego mi brakuje w tym zestawie, to nie dostaliśmy żadnego pinu środkowego. Nic nie dostaliśmy, więc to będzie trzeba dopasować oraz nie mamy dźwigni przeładowania. I dźwigni przeładowania niestety nawet nigdzie nie ma, więc to może być pewien problem. Dalej mamy z tyłu zamontowany montaż do klasycznej kolby AEG-owej, czyli klasycznej prowadnicy. Z tym, że tutaj jest taka ośka, tutaj widzicie, i tutaj prawdopodobnie ma pójść ten imbus, który tam dali, tą kontrę. A tu jest na razie włożony taki pin z blachy. I troszkę mi się nie podoba ten pin. Ja będę chciał go usunąć, bo ja chciałbym tu wstać mispekowy system.
Tylko nie chciałbym tego body porezać i ja nie wiem, jak ja mam ten pin stąd wybić. Możliwe, że od środka jakoś dam radę go stuknąć, żeby go stąd wywalić. I jest to takie coś, na co po prostu zwracam uwagę. Poza tym body nie klekocze, ma 0 luzu i od razu wam spoiler alert, nie jest na Magic Pinach, że one są skręcone. Ja to pozwolę wziąć kluczyk. Odkręcę całkowicie ten. Na razie nie wyjmuję pina. Dalej 0 luzu. Wszystko sztywno. O, piny siedzą twardo. Nawet bardzo twardo. Wracamy, miałem telefon, sorki. Wybiłem sobie pin. Więc pina nie mamy. Nie mamy przedniego pina, tak? Tylny pin oczywiście nic nie trzyma. I ja składam to body bez pinu. I body nie ma luzu. Bez pinu. Można? Można. I tutaj retro, jeżeli to ktoś od retro ogląda. Tak to powinno wyglądać w momencie, kiedy kupujesz premium produkt za kupę pieniędzy, a nie dajesz Magic Piny i musisz je skręcić na hama, żeby body było sztywne. Można? Można. Weźcie przykład, bo to ja nie chcę nigdy powiedzieć, że jakaś marka jest skreślona czy coś, bo skreśleni produkt. To się da poprawić. Da się puścić nową serię, która jest lepsza. Już pewnych rzeczy nie naprawisz, ludzie będą się bać, że kupują body za prawie 2 koła i jest luźne. Ale można to zrobić i bez Magic Pinów. Bez pinów w ogóle może być sztywno. Nic nie lata. Dobra, to się wypyszczyłem, przepraszam. No i cóż nam pozostaje tak naprawdę? Mamy... A, jeszcze pod spodem, pod body oczywiście też kolejna pianeczka, żeby tam body się gdzieś nam za bardzo nie uszkodziło. Co prawda nie ukrywam, że gdzieś tutaj ja to body już kilka razy otwierałem i mimo tych pianeczek są ślady, gdzie tam już te same narożniki, te wysokie elementy body już są delikatnie szurnięte. Nie wiem, czy to przez te folie, które tu były, czy przez cokolwiek, bo nawet nie są to najwyższe punkty, powiem szczerze, tylko po prostu tutaj takie krawędzie. No ale dobra, mało ważne. Przejdziemy teraz zaraz do blatu, bo to takie rzeczy będziemy robić na blacie. I spróbujemy dopasowywać pozostałe elementy. Ja przy okazji sobie zobaczę. Tak, stąd będę miał dostęp, żeby wybić ten pin tutaj. Więc zakładam, że tak to zrobimy. Ja chcę tutaj mil-spekową prowadnicę. Znaczy plusik chcę w sumie. Niestety oddam mu swoją jedyną mil-spekową prowadnicę, jaką posiadam. I zastąpimy ten element. No i co? Bierzemy się za kompatybilność i zaczniemy pewnie od gearboxa, a potem od części zewnętrznych. Dobra, zapomniałem włączyć nagrywanie i się produkuje je oczywiście bez potrzeby. Ja sobie tutaj sprzątnąłem trochę na blacie, bo zazwyczaj w tamtą stronę miałem tutaj ustawione jakieś narzędzia, żeby były pod ręką. Dzisiaj zrobiłem sobie tam wolną przestrzeń ze względu na to, że no... Co by nie mówić, dzisiaj będziemy budowali, powiedzmy, sprawdzali kompatybilność, więc ja będę potrzebował trochę przestrzeni w tej płaszczyźnie na boki, żeby móc czy lufę przyłożyć, czy cokolwiek, czy skręcić, bo możliwe też, że będę musiał nagwintować ten montaż, więc tym się będziemy zajmować dzisiaj. I teraz czym się zajmujemy? No mamy tutaj body, położyłem sobie na pianence, żeby za bardzo nie porysować, sprawa tutaj jest niby miękka mata, ale jednak. I zaczynamy sobie od szkieletu gearboxa od retro. Ja pin sobie już wyjąłem. Więc składamy sobie szkielet. Pierwsze wrażenie jest takie, że bardzo ładnie wchodzi. I wrażenie robi takie, że będzie siedział we właściwym miejscu. O. Tylny pin już siedzi. Dolny wygląda, że też się będzie ładnie zgrywał. Co prawda z dolnym już wiem, że będzie jakiś problem, bo to już mnie tam gdzieś słupy dotarły. Ja skorzystam sobie z zestawu do swojego body retro. Dostałem też taki fajny pin skręcany i chciałbym go wykorzystać w tym body. I ten pin nie za bardzo chce tutaj wejść. Co prawda wchodzi kawałek, więc jest nadzieja, że ja go dam radę sobie wbić. O, może dam radę. Ja go leciutko postaram się stuknąć z użyciem narzędzia. No niekoniecznie chce wchodzić. I to jest problem, na który już mi ktoś kiedyś zwracał uwagę. Znaczy ktoś. No Stanley też kupił sobie taki szkielet, też miał z tym problem. Że niestety ze względu na grubość anody jest troszkę mało miejsca na pin środkowy.
I propozycja od Minecrafta była taka, żeby sobie po prostu zeszlifować piny. Tylko że w momencie, kiedy zeszlifujemy piny, to automatycznie ten pin będzie miał luz w gearboxie. On już chodzi tutaj dość luźno, więc dodatkowy luz byłby moim zdaniem niewskazany. Więc ja osobiście wolałbym powiększyć otwór w body, niż dopasowywać pin do tego otworu. Gdyż tym bardziej, że ta grubość, którą tutaj mamy nadmiarową, to jest tak naprawdę grubość anody. Bo nie ukrywajmy, Minecraft anoduje bardzo grubo. Pin się zablokował kompletnie. Więc ja będę musiał go teraz wybić. Co z powrotem. Nie obyło się bez użycia wybijaków i tak dalej, bo oczywiście jak go leciutko wbiłem, to potem nie byłem go w stanie w żaden sposób wyjąć. Tego pina. Ale po kilku próbach usunięcia tego, wybicia i tak dalej, teraz pin wchodzi bez problemu. Zewnętrzna powierzchnia jest nietknięta, więc tylko trochę zabrudzona. Ale anoda bardzo ładnie się trzyma, bo naprawdę spoko. I teraz 3 mm ten pin jak najbardziej wchodzi, więc to była pierwsza modyfikacja, którą musiałem zrobić, na co zwracam uwagę. Trzeba będzie wziąć to pod uwagę, że moim zdaniem lepiej zrobić, poszerzyć te otwory, czy jakoś wiertełkiem, czy delikatnie po prostu zebrać tą anodę, niż pocieniać piny. Czyli wracamy do przymierzania szkieletu. I mamy piny skręcone, wstawione. Szkielet ma minimalny luz. Minimalny, ale jest. W retro się działo to sztywniej, jeżeli chodzi o sam szkielet, ale siedzi prosto. Osiowo, moim zdaniem, na pierwszy rzut oka przynajmniej. Dobra, więc teraz możemy spróbować sobie dać jakiś chwyt pistoletowy. Pierwszy chwyt, który mam, to jest chyba cymka jakaś, albo specna, nie jestem pewien. I schodzi on się dość ok, ale tutaj mi się opiera o ten element, widzicie? Ja go spróbuję tutaj szlifnąć, ten element, żeby mi on nie przeszkadzał. Zobaczmy, jak to się schodzi. Teraz schodzi się lepiej. To jest, o ile pamiętam, to jest chwyt od specny zamówiony, więc on, widzicie, schodzi się całkiem spoko. Tak, teraz zobaczmy PTS-y, chwyty. Tam chwyty PTS-a. Pierwszy, ten bardziej klasyczny. One wchodzą dużo ciaśniej. I tutaj nam się robi trochę większa szparka niż w specnie. Niestety, tutaj, z przodu. Nie wiem, czy to będzie widać. Moja ręka prześwituje, więc widzicie. Dobra. Ja mam jeszcze jeden chwyt PTS-a, ten taki bardziej pionowany. I on też ma tutaj malutką szparkę. Dobrze, czyli PTS-y wchodzą z lekkim luzem. Jeszcze raz sprawdzę, czy specna też tam nie robi szpary. Nie, no specna wchodzi bardzo ładnie. Bez tej szparki. Więc tutaj, no autentycznie jestem troszkę zdziwiony. No ale cóż. Znowu specna tutaj tak słabo się schodzi, z tyłem trochę. No tutaj też jest taki rant, więc to chyba tak samo. Czy ja mam jeszcze jakieś chwyty? Nie wiem co za chwyt, chyba cyma. O, ten to w ogóle ma z przodu szparę. Więc ten jeszcze gorzej. Nie wiem jaki to jest marki chwyt. I też z przodu mamy dużą szparę. Więc o dziwo najlepiej siedzi specna. Czyli jeżeli chodzi o kompatybilność szkieletu, chwytu, mamy ogarnięte. Jeszcze zobaczmy jak front się schodzi w momencie kiedy mamy tutaj chwyt. Znaczy mamy szkielet włożony. Wszystko ładnie wchodzi na swoje miejsce. Na pierwszy rzut oka wygląda, że wszystko jest ładnie na środeczku. Więc ten pierwszy element do pasowania mamy. Co prawda jeszcze będziemy sprawdzać, czy będzie tutaj pasował szkielet od Minecrafta, ale no zdziwiłbym się jakby nie pasował. Skoro to mamy ogarnięte, to szkielet już nam nie będzie potrzebny.
I teraz ja zajmę się dopasowaniem tutaj prowadnicy kolby. Zaczniemy od kolby klasycznej. Chyba tutaj wiele pasowania nie ma. Sprawdzamy, czy po prostu to siedzi. Prowadnica AEG-owa wchodzi. Co prawda, jak widzicie, ma lekki luz na boki. Więc nie jest to idealnie. Co prawda, to jest prowadnica od chyba Big Dragona. Taka dość lekka. Niestety nie mam innej luźnej prowadnicy, żeby to sprawdzić. Drugą, którą mam i którą będziemy testować, jest to prowadnica w systemie Mil-Spec. Ale do tego musimy zdemontować ten element. I muszę wybić ten pin, który tam jest. Czy ja go dam radę już złapać? Tak, dałem radę go złapać, wyjąć. Ok, blaszka wyjęta. I teraz powinno nam się udać wykręcić ten element. Tak jest, idzie. O. Czyli mamy taki element, który nam odpowiada za montaż klasycznej AEG-owej kolby. Tu mamy oczywiście gwint. Gwint jest 5. Tak, standardowy gwint od montażu kolb. Czy tam prowadnic. Więc zobaczmy, czy ten gwint jest standardowy i przyjmie nam Mil-Speca. Mam tu jedną kolbę Mil-Specową. Trochę to piszczy, ale to akurat klasyka, nie? I też wszystko pasuje. To oczywiście jeszcze będzie blaszka i tak dalej, ale gwint pasuje. Czyli jeżeli chodzi o prowadnicę i tak dalej, gearbox, tu mamy wszystko ładnie spasowane. Nie będę, bo może będę. Zobaczmy blokadę magazynka, choć nie wydaje mi się, aby tu mógł być problem, skoro to jest produkt od Minecrafta. To chyba nie zrobiliby błędu i własnych prowadnic, znaczy własnych zaczepów nie dopasowali. Tutaj zaczep siedzi bardzo ładnie. Tutaj wcisk wchodzi też ładnie, bez żadnych problemów, więc też dobrze. Więc to jest ok. Bolt catch też pasuje. Ja mam jeszcze bolt catch retro pod ręką. Retro bolt catch też pasuje. Więc do wyboru, do koloru możemy mieć retro, możemy mieć minecraftowy, ale tutaj mam minecraftowy, więc ja przy nim zostanę. Albo jakby kogoś tam kusiło, to można. Chyba dolne body mamy ogarnięte, bo wszystkie elementy wychodzące z tego bodu są załatwione. Prowadniczki idą na bok. Ok, więc możemy zająć się górą. I w górnej części tak naprawdę pierwsze co, to jeżeli chodzi o klapkę, no to mamy już zamontowaną. Jak mówiłem, sprężynka ją domyka. Nie tak jak w palnym, czy nie tak jak w większości AEG-ów. A ze względu na to, że nie mamy dźwigni, to tak to już po prostu wygląda. Co do samej dźwigni, ja po prostu nie mam żadnej dźwigni, którą mógłbym tutaj wpasować. Po prostu nie mam nic. Mam jakiegoś tam PTS-a, ale to jest przeróbka z GBB, więc nie wiem, czy jest sens tutaj ładować. Co fajne, jeżeli byśmy chcieli robić dźwignię, to tutaj na dole mamy, widzicie, jest gwincik. Tutaj na dole mamy gwint. O. Do montażu śrubką. Więc możemy sobie dać zwykłą, nawet klasyczną prowadnicę, znaczy dźwignię przeładowania, najbardziej AEG-ową, jaką tam sobie znajdziemy i po prostu śrubką ją na sprężynkę przymocować, żeby ona po prostu nie wylatała. Więc moim zdaniem bardzo fajnie. I tutaj tak naprawdę więcej nie mam do czego się przyczepić, co pokazać. No zostaje nam teraz montaż lufy i tutaj zaraz zobaczymy. Ja mam dwie lufy. Pierwsza z nich to jest lufa, ciężka lufa. Od mojego zestawu to było moje HPA, to jest lufa od Classic Army, to jest naprawdę kawał ciężkiego żelastwa. To jest gruba, ciężka lufa i ona tutaj wchodzi bez żadnego bólu, z leciutkim luzem. A zobaczmy lufę Mad Bulla, bo mam jeszcze Mad Bullowską. Lufa Mad Bull też nie taka lekka, ale i ona już niestety nie wchodzi tak ładnie. Problemem jest nie tyle średnica, co szerokość tych nacięć tutaj na bokach. Niestety, ale trzeba by je przerobić, trzeba by je troszeczkę zwęzić albo poszerzyć nacięcia tutaj na body, ponieważ ja nie jestem w stanie tego wcisnąć w żaden sposób.
Więc tutaj byłby to jakiś tam problem. Więc zwracam na to uwagę. Jeżeli byśmy chcieli na przykład matbullową lufę, to niekoniecznie to będzie pasować. Znaczy nie od razu, tak? Da się to oczywiście dopasować, nie jest to żadna filozofia, ale trzeba by nad tym posiedzieć. No to skoro lufę mamy ogarnięte, to teraz bierzemy się za fronty. Ja mam 3 fronty. Te są takie same, tylko różnią się długością. Widzicie? Hop. Więc przetestujemy. To raczej pójdzie krótki ze względu na to, że Plusik chciał, żeby tu był blok gazowy. Klasyczny. A właśnie zobaczmy. Jest otwór na rurę gazową. Jest, dobra, bo już trochę bałem. Więc tutaj ma zostać klasyczny blok gazowy z montażem do tłumika od SR25 i ja też mam ten tłumik, więc będziemy to tak konfigurować. Więc będziemy testować to z tym frontem, ale to jest front z gwintem milspekowym odpalnego, czyli w calu. I tutaj jeszcze, jak widzicie, mają przerobione to lekko, żeby to ładnie się schodziło z body i zaraz będziemy patrzeć właśnie, czy to jest potrzebne, bo tamte body mam, zobaczcie, one jest oryginalnie takie tutaj poszerzane, znaczy front, nie body. I czy to wejdzie na body od SR? Wątpię, bo do tej pory na żaden nie wszedł, więc zakładam, że trzeba będzie zrobić taką przyróbkę jak tutaj. Ale tutaj już mam tą przyróbkę zrobioną i to jest front, który teoretycznie ma pójść do tej repliki. Ale ja mam tutaj też froncik od GP i froncik od GP jest na AEG-owym gwincie. Tutaj. Więc prawdopodobnie będzie mniej wymagający przeróbek. I od niego zaczniemy. AEG-owy gwint. Wkręca się bez problemu. Więc jak widzimy, tutaj jest typowy AEG-owy metryczny gwint. Metryczny. I teraz zobaczmy, jak wyjdzie nam z calowym gwintem. I chwila prawdy. O, kawałek się wkręcił, a w pewnym momencie zaczyna się blokować. Bo gwinty są bardzo do siebie zbliżone, ale jest tam jakaś minimalna różnica, która wychodzi, gdzieś tam właśnie niedokładność i to się wszystko zaczyna napinać. I dlatego na to wystarczy nakręcić narzyneczkę i wtedy można to sobie spokojnie wkręcić. Na upartego nawet, jako że to jest dość twarda stal, można to zrobić tylko i wyłącznie po prostu wkręcając sobie powoli po kawałku ten element, bo on się będzie wkręcał coraz dalej i dopasowywał ten gwint, ale o dziwo, tutaj naprawdę to weszło dużo lepiej niż większość gwintów, które ja miałem na body, więc nie będzie takiego problemu. Ja sobie to wkręcę tyle, ile mogę. O. I teraz zobaczmy, jak z tymi frontami. Front, który jest wycięty, wchodzi tutaj bez problemu, ładnie obejmuje, nie ma bólu. Natomiast front, który nie jest... Natomiast nowy front, który jeszcze nie był wycinany, oczywiście nie pasuje, tak jak mówiłem. Opiera się i nie jesteśmy w stanie tego zsunąć. Więc niestety, ale jeżeli mamy te poszerzenia tutaj zrobione do M-ki, no to wiadomo, SR-ka jest szersza i trzeba to po prostu przerobić. Daje się to zrobić, nie jest to wielka filozofia, trochę pracy pilnikiem, żeby to ładnie wykonać. Niestety trzeba będzie to potem na przykład markerem albo jakąś farbką pstryknąć, żeby tego nie było widać, tutaj tych błyszczących elementów, a przynajmniej to wszystko ładnie się schodzi. No i co najważniejsze teraz, no muszę tutaj zrobić sobie gwintownikiem, poprawić ten gwint. I ja teraz będę przychodził do budowy na tym SR-ki i tak naprawdę pokażę wam teraz to body już na podsumowaniu, jak będzie wszystko poskładane, żeby to body wyglądało w pełnym setupie. W pełnej buildzie, tak jak to będzie już jak będzie złożone, żebyście widzieli, jak to body wygląda z dodatkowymi elementami, jak to body się prezentuje, bo to jest bardzo ważne, nie? Nie to, jak ono wygląda tak sobie, tylko jak ono wygląda faktycznie, jak już mamy replikę zbudowaną. Przechodzimy teraz do składania. Oczywiście to będzie na innym filmie, a wy zaraz zobaczycie, jak to wygląda już po pełnej budowie, pełnej konstrukcji ze wszystkimi dodatkami. Nawet może założymy jakąś lunetę, pewnie wepniemy magazynek i tak dalej, żeby to wszystko się po prostu super prezentowało. Tak już wcześniej wspominałem, pokażę wam boty, kiedy będzie złożone. W całości, ze wszystkimi elementami, które chciał Plusik. Ja tu dołożyłem jeszcze lunetę, dołożyłem też swój magazynek, żeby to wszystko się super prezentowało. I lecimy. Zobaczcie. Kolba PRS Lite od Magpulla.
Dźwignia przeładowania to jest replika Raptora. Tak, od PTS-a. Co prawda to jest do GBB, ale jest przerobione. To tak włożyłem na sztukę, bo innego po prostu nie mam. Lunetka to jest West Hunter 4 do 16:44 z krzyżem w pierwszym planie. To jest ze specjalnym montażem Geisela. No, nie wiem jak to się powinno czytać tak naprawdę. I on dodatkowo ma taki uchwyt tutaj, żeby zamontować jeszcze sobie RMR-a czy inny kolimatorek. I też oczywiście siedzi kolimatorek. Jest to jakaś tam replika Trigicona SRO, nawet z oznaczeniami. Dalej no oczywiście mamy body Minecrafta z zaczepem magazynka od Minecrafta i powiem wam szczerze, te magazynki PTS-a siedzą tutaj dość ciasno, ale bardzo satysfakcjonująco. Bardzo przyjemnie to chodzi. Naprawdę nie zmieniałbym tego i na pewno w tym body używałbym tych magazynków, bo są po prostu super. Niestety nie wypadają same, ale chodzą tak płynnie, tak fajnie, jakby stąd były, więc naprawdę super. Zaczep magazynka trzyma je świetnie. Z drugiej strony oczywiście mamy selektor ognia od Minecrafta. Co prawda on jeszcze nie działa, bo po prostu nie mam płytki selektora, więc to będę musiał uzupełnić. Spuścik, oczywiście Minecraftowy, dedykowany, który był w zestawie. Bolt catch też, tylko to pamiętajcie, to wszystko do atrapy, tak? No, to nie są działające manipulatory. Mamy oczywiście dostęp do chopka, klapeczka aluminiowa, co fajne. Dalej mamy front. Front jest z AliExpress, jest to front, nie pamiętam dokładnie modelu. Ja używałem tych frontów w kilku swoich replikach i bardzo je lubię. Są bardzo fajne, cieniutkie, zgrabne. Jedyne czego mi tutaj brakuje, bo tutaj mamy też od Strike Industries mamy chwyt. Tu mi brakuje stopera na kciuk. Tu mi brakuje stopera, bo ja mam taki chwyt i tutaj zazwyczaj mam stoper, który mi zatrzymuje palec, dłoń, żeby nie poszło dalej, bo ja nie obejmuję broni repliki od góry, tylko w ten sposób i tutaj się opieram kciukiem. Więc to jest dla mnie taki chwyt. No i dalej mamy oczywiście blok gazowy, klasyczny SR-kowy i założony klasyczny SR-kowy tłumik. Po zdjęciu tłumika oczywiście lufka, pyk. Jak widać, lufka się zgrywa praktycznie z końcem lufy zewnętrznej. Nie siedzi to jakoś głęboko. Rewelacja. Wygląda super, nie? W takiej konfiguracji. Chwyt jest od Specny. Siedzi najlepiej i przede wszystkim dociska bardzo dobrze gearbox, bo miałem tutaj problem z gearboxem od Minecrafta, tym HP, że niestety chwyt PTS-a nie dociągał mi gearboxa i miało to lekki luz, więc niestety był z tym problem. Oś jest bardzo fajna, nie mam żadnych zarzutów, osi nie musiałem ustawiać, oś jest perfekto, więc super. No i tak naprawdę tyle mogę w tym filmie powiedzieć. Ja zaraz dogrywam, bo to już jest build skończony. Więcej specyfikacji do buildu musicie poczekać na film. Od plusika tam będzie opisane wszystko po kolei, co jest wstawione w środku, jak to było, oczywiście cała historia składania buildu. Będziecie mogli to tam zobaczyć, więc serdecznie zapraszam. Film pojawi się na pewno niedługo. No i tym akcentem będziemy kończyć film o body, bo jakie body jest, każdy widzi. I naprawdę zero luzu. A będę się przyczepiał do tego retro, nie? Tak czy inaczej, naprawdę jestem zachwyconym, jak to body działa, jak ono przyjmuje elementy zewnętrzne. Ja jestem super zadowolony. Naprawdę jest gicior. Więc jedyna uwaga co do body, bo o tym w sumie nie wspomniałem, to jest głośność. Niestety body jest z aluminium, takiego porządnego fest aluminium, gearbox jest fest aluminium i dlatego to nie będzie ciche. Ten mechanizm Minecraftowy nie jest cichy i w tej puszce to się robi piękna puszka rezonansowa, czyli to tylko podgłaśnia głośność, więc na to zwracam uwagę, ja wam teraz strzelę kilka razy. Więcej tych strzałów będziecie mieli oczywiście w momencie, kiedy ja będę nagrywał ten build, który tutaj już mamy złożony. Ten filmik będzie prawdopodobnie niedługo, więc serdecznie zapraszam. Tam będzie trochę więcej strzelania. Niestety tutaj, już pomijam sam strzał, który można oczywiście wyciszyć, to tutaj głośność tego body, jak to rezonuje, jest naprawdę mocna. I to się mocno roznosi. I na tą chwilę będziemy kończyć, więc jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, może macie body od Minecrafta, może coś innego tutaj składaliście, może macie jakieś inne doświadczenia, piszcie, ja z chęcią poczytam, zawsze staram się odpowiadać, więc serdecznie tam zapraszam. I na tą chwilę kończymy. Ja dziękuję Plusikowi, że mogłem nagrać tą recenzję, bo to nie jest moje body, niestety ja na swoje cały czas czekam,
a Plusik dostał swoje i ja miałem je składać, więc nagrałem też od razu recenzję, więc bardzo dziękuję Plusik. Dziękuję Wam wszystkim oczywiście za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie.